Kim jest geniusz? Co to znaczy być geniuszem takim jak Fiodor Dostojewski? W tym miesiącu mija data jego śmierci. Umarł 9 lutego 1881 roku. Rozpoczynamy nową serię. Czym będzie się odróżniać od poprzednich filmów? Te filmy będą krótkie, ale za to częstsze. Będą szczegółowe, ale bez pretensji do wyczerpania tematu. Jedno pojęcie. Dziś pytamy o rolę geniuszu. W następnym odcinku będziemy pytać o obrażanie się, o hejt czy nienawiść. Proszę o podpowiedź w komentarzach. W tych odcinkach myśli Dostojewskiego będą jedynie okazją do osobistych rozważań. Spróbuję pokazać, jak wygląda, jak powstaje myślenie filozoficzne. Co to znaczy być geniuszem? Czy oznacza to Nagrodę Nobla w literaturze? Dostojewski nie mógł jej otrzymać, bo Nagroda Nobla rozpoczęła się w 1901 roku. Umarł wcześniej, a nagroda przyznawana jest tylko osobom żyjącym. Nagrody Nobla pamiętamy przede wszystkim Polaków: Sienkiewicz, Reymont, Miłosza, Szymborską, Tokarczuk. Z zagranicznych w ramach lektur szkolnych spotykamy Alberta Camus i jego Dżumę. A więc czy być na liście lektur szkolnych to oznacza być geniuszem? Bo przecież Fiodor Dostojewski na tej liście lektur szkolnych jest. Jego Zbrodnia i kara, Wielki Inkwizytor z braci Karamazow. Być geniuszem to przede wszystkim przetrwać próbę czasu. Ta próba czasu dotyczy tego wszystkiego, co przemijalne, tego wszystkiego, co jest niegenialne. Tę próbę czasu musi przejść również czytelnik, bo przecież Dostojewski pisał w XIX wieku. Pierwsza jego powieść ukazała się w 1846 roku. Była to Biedni ludzie. Ten trud, który czytelnik musi pokonać, aby przejść tę próbę czasu, jest potrzebny po to, aby dotrzeć do tego, co genialne, ale najpierw zapytajmy, co jest niegenialne w dziełach Dostojewskiego, co jest tą próbą, co jest tym trudem, co sprawia nam trud, co zmusza nas do wysiłku po to, aby dotrzeć do tego, co genialne. Niegenialny jest obraz życia jego bohaterów. Nie pracują, raczej robią interesy, żyją z majątków, urzędują, ale przede wszystkim spotykają się i nieustannie spotykają się i rozmawiają, aż zazdroszczę im tych długich rozmów, w których nie przerywają sobie, w których wysłuchują siebie nawzajem, odnoszą się do siebie nawzajem. To życie, jakiego już dziś nie ma. To, co materialne, powozy, sposób życia, mieszkania, to wszystko, co sprawia, że czujemy historyczność tego dzieła. Niegenialny jest również u Dostojewskiego stosunek do innych narodów. Nam, Polakom, jest szczególnie trudno czytać Dostojewskiego. Często spotykamy się z komentarzami, że nienawidził Polaków. Tak, Dostojewski w swoim rozumieniu innych narodów był więźniem swoich czasów. Był nieoryginalny i ograniczony w tym rozumieniu. Dlaczego Polaków, którzy zwykle są w jego powieściach podli, tak nie lubił? Na katorze spotkał takich, i opowiada o tym w Zbrodni i karze, którzy byli wyniośli i pogardzani innymi ludźmi, traktowali innych za gorszych. Może dlatego Dostojewski nie pałał do nich sympatią w swoich dziełach, ale w tym nielubieniu innych narodów przez Dostojewskiego jesteśmy w świetnym towarzystwie. Żydzi są dla Dostojewskiego skąpi, zajmują się tylko gromadzeniem pieniędzy i tylko to dla nich się liczy. Łużyn, który stara się oddunie, zastanawiając się nad przyczynami swojej klęski, powie, że ożydziałem, czyli stałem się tak skąpy jak Żydzi. Niemcy to głupi jak Amalia, która kaleczy słowa języka rosyjskiego, wywołując śmiech ją przesłuchujących, albo lekarze, którzy wypowiadają diagnozy. Francuzi, ci z Gracza, to wyrafinowani, ale oszuści. W czym więc jest geniusz Fiodora Dostojewskiego, na czym on polega? Dostojewski chciał zgłębić duszę Rosjanina, ale kopał tak głęboko,
że aż się dokopał do duszy każdego człowieka. To dlatego na całym świecie powstają towarzystwa miłośników Fiodora Dostojewskiego, wciąż powstają o nim książki, wciąż zastanawiamy się nad jego myślami, dlatego też powstał również ten kanał. To, co genialne, to to, co przetrwało próbę czasu. Dzieło genialne zaczyna żyć oddzielnie od swojego twórcy. Zaczyna być napełniane nowymi myślami, nowym kontekstem, nowymi sytuacjami. Aktualizowane problemy zaczynają być problemami dzisiejszego człowieka. Zapraszam na kolejne spotkania z Fiodorem Dostojewskim. Proszę o komentowanie, podpowiadanie tematów, ale również o subskrybowanie i ocenianie, bo tak jest ten świat YouTube'a zorganizowany. Dziękuję.